Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Dzisiejszy odcinek, kończący cykl historycznego spojrzenia na wcześniactwo, powstał m.in. na podstawie podręcznika profesora Michela Obladena The Newborn, A Cultural and Medical History. Odcinek zatytułowany Krwawienia dokomorowe u wcześniaków obejmuje właśnie ten rodzaj krwawienia, gdyż u noworodków krwawień wewnątrzczaszkowych jest kilka rodzajów. Jest to jednak zbyt obszerny temat, aby zmieścić to w jednym odcinku. W związku z powyższym dzisiejsze zagadnienie dotyczyć będzie jedynie krwawień dokomorowych i jedynie u wcześniaków. W ośrodkowym układzie nerwowym w jego centralnej części zlokalizowane są komory mózgowe. Wyróżniamy dwie komory boczne, ventriculi lateralis, komorę trzecią, ventriculus tertius oraz komorę czwartą, ventriculus quatrus. Komory boczne połączone są z komorą trzecią poprzez otwory Monro. Komora trzecia z komorą czwartą łączy się poprzez wodociąg mózgu, aqueductus cerebri, aqueductus sylviusza inaczej zwany. Układ komorowy wypełniony jest płynem mózgowo-rdzeniowym. Płyn mózgowo-rdzeniowy pełni rolę amortyzatora dla mózgu, pełni funkcję ochronną, chroniąc go przed urazami, jak również przed nadmierną ruchomością w przypadku motoryki organizmu. W układzie komorowym płyn mózgowo-rdzeniowy podlega cyrkulacji. Z komór bocznych, gdzie jest wytwarzany w splotach naczyniówkowych znajdujących się wewnątrz tych komór, przedostaje się poprzez otwory Monro do komory trzeciej, następnie wodociągiem Sylwiusza do komory czwartej, z komory czwartej poprzez otwory Luszki do przestrzeni podpajęczynówkowej, gdzie oplatając rdzeń kręgowy spływa w dół do ogona końskiego, a następnie płynie do góry, gdzie znowu opływa półkule mózgowe. Powstaje on, jak wspomniałam, w splotach naczyniówkowych. Sploty naczyniówkowe wytwarzane zostają około 6-7 tygodnia wieku płodowego w komorach bocznych mózgu i w komorach mózgowych poprzez uwypuklające się wypustki neuroepitelium, które rosnąc, proliferując, po prostu tworzą te sploty. Sploty te składają się w początkowej fazie z nabłonka wyściółkowego, które następnie przechodzi w nabłonek sześcienny naczyniówkowy. W mózgu większość jego regionu objęta jest barierą krew-mózg. Bariera krew-mózg znajduje się pomiędzy naczyniami krwionośnymi a przestrzeniami międzykomórkowymi tkanki mózgowej. Bariery krew-mózg tworzą ściśle przylegające do siebie komórki śródbłąka, które w mózgu dodatkowo oplecione są wypustkami astrocytów, jednych z rodzajów komórek nerwowych, które pełnią funkcję pomocniczą. Dodatkowo w mózgu występuje bariera krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, zlokalizowana właśnie na granicy splotów naczyniówkowych oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Bariera ta służy wybiórczemu przepuszczaniu substancji w zależności od wielkości cząsteczki tej substancji, jak również ich zdolności do wiązania się z białkami osocza. W regionach pozbawionych bariery krew-mózg w mózgu komórki śródbłąka po prostu są luźniej od siebie połączone, tworząc luki między sobą i wówczas przepuszczalność tych regionów dla substancji jest większa. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest wodojasną, przeźroczystą cieczą, produkowany w 90% właśnie przez wspomniane wcześniej sploty naczyniówkowe, a w 10% przez wyściółkę, o czym za chwilę. W 80% płyn mózgowo-rdzeniowy krąży właśnie w przestrzeni podpajęczynówkowej, a w 20% w komorach mózgu. Płyn mózgowo-rdzeniowy podlega wymiennej cyrkulacji, która trwa około 6 do 8 godzin. U noworodków jest on produkowany w ilości 50 ml na 24 godziny, u dorosłych 500 do 700 ml na dobę. Płyn mózgowo-rdzeniowy, jak wspomniano wcześniej, podlega produkcji przez sploty naczyniówkowe, a zwiększona jego produkcja hamuje jego wchłanianie. Wchłanianie płynu mózgowo-rdzeniowego odbywa się w ziarnistościach pajęczynówki zlokalizowanych w zatoce strzałkowej górnej. Obecność płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym generuje ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Z uwagi na to, iż człowiek rośnie, tym samym rośnie jego mózg i również powiększają się komory wraz ze wzrostem człowieka, rośnie objętość płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym, a tym samym zmienia się to ciśnienie, wraz z wiekiem ono rośnie.
U noworodków ciśnienie wewnątrzczaszkowe w warunkach prawidłowych wynosi 10 do 14 mm superrtęci. Jeśli chodzi o skład płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach prawidłowych u wcześniaków, to wyróżnić tutaj można kilka substancji, które w nim występują i świadczą one o prawidłowości składu tego płynu. Jest to m.in. białko w ilości do 150 mg na decylitr. Glukoza może występować w ilości 30 do 36 mg na decylitr, co stanowi do 80% wartości glukozy pobranej jednoczasowo z obwodowej krwi, gdyż zawsze taki pomiar jest wykonywany w przypadku oceny parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiar glukozy obwodowej. Następnie w płynie mózgowo-rdzeniowym w warunkach prawidłowych u wcześniaków może występować od 10 do 21 krwinek białych na milimetr sześcienny, jak również do 100 krwinek czerwonych na milimetr sześcienny. Dodatkowym współczynnikiem określającym prawidłowość składu płynu mózgowo-rdzeniowego u wcześniaków jest współczynnik korelacji krwinek białych do krwinek czerwonych zarówno w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i pobranej jednoczasowo morfologii krwi obwodowej. Serce, tłocząc krew w układzie krążenia człowieka, objętość tej krwi w 15% przedostaje się do krążenia mózgowego. I w warunkach prawidłowych krążenie mózgowe podlega mechanizmowi autoregulacji. Polega ono na tym, iż w warunkach wzrostu ciśnienia tętniczego krwi przepływ krwi w mózgu jest stały. I oczywiście istnieją czynniki wpływające na ten przepływ. Na zwiększenie przepływu będzie wpływało m.in. hiperkapnia, hipoksemia. U noworodków mózg zużywa u człowieka około 1/5 całkowitego zapotrzebowania na tlen, czyli około 50 ml na minutę. W przypadku zaburzenia tej podaży tlenu do mózgu, czyli zaburzenia przepływu krwi do mózgu i jego utlenowaniu, dochodzi do znacznych uszkodzeń. Najbardziej ukrwione są ośrodki korowe i podkorowe w mózgu. Podobnie mózg cały czas potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania podaży glukozy, która powstaje w mózgu w różnych procesach biochemicznych, jest wytwarzana stale, gdyż brak dostępu do glukozy powoduje, iż zapasy tej glukozy starczają jedynie na 2 minuty. U wcześniaków mechanizm autoregulacji jest zaburzony. To znaczy w wyniku niedojrzałości tych noworodków przepływ jest pasywny. Tym niemniej oznacza to, że przy wzroście ciśnienia tętniczego rośnie przepływ krwi, jak również w przypadku innych czynników ten przepływ się zwiększa. I wcześniaki nie mają zdolności autoregulacji, gdyż są po prostu niedojrzałe, jak wspomniałam wcześniej, co znacznie wpływa na fakt zwiększonego ryzyka krwawienia u tych dzieci. Podobnie bariera krew-mózg jest słabo wykształcona, łatwiej ulega ona uszkodzeniu, naczynia są kruche, delikatne, błona podstawna jest bardzo słabo wytworzona. W związku z powyższym ryzyko krwawienia u wcześniaków jest wysokie. Warto wspomnieć również o macierzy okołokomorowej. Jest to pozostałość po warstwie przejściowej, warstwie namnażania się komórek, głównie neuronów, astrocytów, oligodendrocytów czy też komórek glejowych. Warstwa ta jest warstwą mitozy, gdzie właśnie dochodzi do wzrostu i zwiększania się liczby tych komórek, które następnie proliferują z tego obszaru. Warstwa ta w dużej ilości występuje w wieku płodowym 26-28 tygodni. U noworodka w 40 tygodniu wieku płodowego jej już nie ma. W związku z powyższym, kiedy rodzi się wcześniak skrajny, warstwa ta jest obecna u niego po urodzeniu. Tym samym również ryzyko krwawień związanych z tym obszarem u takich dzieci istnieje. Krwawienia do strefy rozrodczej właśnie występują w 30% pacjentów urodzonych przed 29 tygodniem wieku płodowego. U 1/3 z tych pacjentów dochodzi do rozwoju wodogłowia. Wodogłowie powstaje w sytuacji nadmiernego gromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Może ono powstać w wyniku nadmiernej produkcji płynu, zahamowanego wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego, bądź też jakiejś przeszkody w postaci wady wrodzonej, malformacji, nowotworu, cysty, bądź innej nieprawidłowości anatomicznej, która blokuje przepływ płynu w obszarze jego cyrkulacji. Macierz jest bardzo aktywnym metabolicznie obszarem i tutaj również jest on bardzo delikatny i wrażliwy u wcześniaków, związany z ich niedojrzałością. W związku z powyższym również jest narażona na występowanie krwawień.
Historycznie rzecz ujmując, o krwawieniu wewnątrzczaszkowym zostało wspomniane w XVI wieku. Simon Wallenberg opisał, iż krwawienie dokomorowe występuje u noworodków z powodu manewrów, jakie prowadzą położne w czasie porodu. Związał to zwykle z porodem położenia miednicowego. Z kolei François Maurice opisał w XVII wieku przypadek dziewczynki, która urodziła się o 5 tygodni za wcześnie w stosunku do terminu porodu. Urodziła się w stanie dobrym, tym niemniej po miesiącu wystąpiło u niej krwawienie dokomorowe, które znacznie pogorszyło jej rokowanie. Niels Rosenstein poświęcił duży fragment swojego podręcznika zatytułowanego Choroby dzieci właśnie wodogłowiu, z tym, że nie podawał przyczyny jako krwawienie. Robert White z kolei opisał, iż w wyniku ucisku na czaszkę w trakcie porodu dochodzi do gromadzenia się wody w komorach. Stąd nazwa wodogłowie. Joseph Capuron z kolei wspomniał o tym, iż przedłużający się poród sprzyja powstawaniu krwawieniom dokomorowym, jak również opóźnione odpępnianie. Jean Cruveilhier z kolei już w XIX wieku zauważył, iż na krwawienia dokomorowe wpływa również przebieg porodu, w tym poród kleszczowy. Z kolei Alois Bednar wykonał badania pośmiertne na noworodkach, w których oceniał krwawienia wewnątrzczaszkowe. Eugène Bouchot w XIX wieku próbował zlokalizować te krwawienia, tym niemniej Joseph Patro w 1877 roku opisał 5 lokalizacji występowania krwawień, mianowicie podzielił je na krwawienie pajęczynówki, krwawienie w przestrzeni podpajęczynówkowej, krwawienie w tkance mózgowej, krwawienia dokomorowe i podwyściółkowe okołokomorowo. Hans Kundrat w 1890 roku dopiero połączył występowanie krwawień dokomorowych wraz z hipoksemią. W 1901 roku Camille Anne opisał, iż występowanie krwawień wiąże z wcześniactwem i niedojrzałością, co potwierdził Arvel Uple w swoich licznych badaniach pośmiertnych wykonywanych w roku 1919. I przez 200 lat uważano, iż krwawienia dokomorowe u wcześniaków związane są z urazem mechanicznym. Dopiero Harkey w 1972 roku zauważył rolę hipoksemii w powstawaniu krwawień wewnątrzczaszkowych i zasugerował ich powiązanie z zespołem von Schlichtych. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania na noworodkach urodzonych z bardzo małą urodzeniową masą ciała, czyli poniżej 1500 g i podzielono je na krwawienie podwyściółkowe, wewnątrzkomorowe bez dylatacji, wewnątrzkomorowe z dylatacją i krwawienie miąższowe. W latach 80. w Atlancie ustalono, iż krwawienie pierwszego i drugiego stopnia, o czym za chwilę może się wchłaniać. Następnie udowodniono, iż kluczowym badaniem oceny krwawień wewnątrzczaszkowych jest badanie ultrasonograficzne prześciemiączkowe. Tym niemniej rozwój technologii obrazowania spowodował, iż rezonans również odgrywał ważną rolę w ocenie krwawień dokomorowych u wcześniaków, na co uwagę zwrócili Londyjczycy. Ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, krążenie mózgowe u wcześniaków jest krążeniem pasywnym, czyli wahania ciśnienia tętniczego krwi mają wpływ na to krążenie, prowadząc tym samym i zwiększając ryzyko występowania krwawień u tych dzieci, zwrócono uwagę na czynniki, które powodują te wahnięcia i tym samym próbowano identyfikować te nieprawidłowości, jak niewydolność oddechowa, hipoksemia, hiperkapnia, a z kolei hiperwentylacja, hiperoksemia i hipokapnia zmniejszają przepływ mózgowy. Ustalono również w sytuacji, kiedy już wynaleziono funkcję Doppler w badaniu ultrasonograficznym, iż do oceny przepływu krwi w mózgu wykorzystywano tę funkcję. W związku z powyższym zwrócono uwagę na prewencję krwawień dokomorowych u wcześniaków i stawiano na sterydoterapię prenatalną, wczesną podaż surfaktantu, jak również algorytm postępowania na sali porodowej. I postępowanie do 48 godzin po urodzeniu uważano za kluczowe, jeśli chodzi o prewencję występowania krwawień dokomorowych. Rozwój neonatologii i postęp, jaki się dokonuje, pozwolił na to, iż w latach 80. w Stanach Zjednoczonych opisano spadek występowania krwawień u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, czyli poniżej 1500 g, z 39% do 14% w roku 1980, z kolei z 25% do 10% w roku 1987. Jeśli chodzi o podział krwawień dokomorowych u wcześniaków, stosujemy 2 rodzaje klasyfikacji, która w zasadzie w neonatologii jest stosowana porównywalnie.
Jeśli chodzi o podział WOLPA z 1989 roku, zawiera on stopień pierwszy krwawienia jako krwawienie do strefy rozrodczej z bądź bez krwawienia dokomorowego. Stopień drugi obejmuje krwawienia do 50% obszaru komór mózgu, stopień trzeci powyżej 50% obszaru mózgu. Wyróżnia się również pokrwotoczne poszerzenie komór mózgowych. O poszerzeniu komór mózgowych mówimy z łaciny ventriculomegalia, natomiast w przypadku pokrwotocznego poszerzenia komór mózgowych mówimy o wodogłowiu pokrwotocznym. Z kolei podział papilla obejmuje stopień pierwszy jako izolowane krwawienie do macierzy bez krwawienia dokomorowego. Drugi stopień obejmuje krwawienie do komór, ale bez poszerzenia komór. I te dwa pierwsze stopnie, jak wcześniej wspomniano, mają zdolność do resorpcji. Z kolei trzeci stopień polega na poszerzeniu komór, z krwawieniem dokomorowym z poszerzeniem komór, a czwarty stopień na krwawienie do śródmiąższu mózgu. Jeśli chodzi o wodogłowie u wcześniaków, może ono przebiegać w sposób bezobjawowy, jak również objawowy. W skrajnych przypadkach dochodzi do zwiększenia obwodu głowy, jak również poszerzenia szwów czaszkowych. Dochodzi również do wypełnienia ciemiączka, bezdechów, zaburzeń w karmieniu, w tym wymiotów. Może również być obserwowany objaw zachodzącego słońca, czyli wywrócenie gałek ocznych do góry. U 75% noworodków z krwawieniem dokomorowym trzeciego stopnia dochodzi do rozwoju wodogłowia, z czego 60% wymaga interwencji, a 40% nie. Aby mówić o wodogłowiu, które nie jest tak naprawdę chorobą, ale stanem patologicznym, możemy je podzielić na kilka rodzajów. Mówimy o wodogłowiu pierwotnym, wtórnym, wrodzonym, nabytym, jak również o wodogłowiu komunikującym i niekomunikującym, co jest istotne z neonatologicznego punktu widzenia. Otóż o wodogłowiu komunikującym mówimy wówczas, kiedy na skutek wodogłowia i zwiększonej objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym zachowana jest jego cyrkulacja, czyli płyn mózgowo-rdzeniowy przepływa we wspomnianym wcześniej przeze mnie trakcie. Z kolei jeśli mówimy o wodogłowiu niekomunikującym, to gdzieś na którymś etapie tego przepływu dochodzi do blokady. I tutaj będzie to zależne od interwencji, jaką podejmują neonatolodzy w przypadku leczenia wodogłowia. O leczeniu wodogłowia mówimy w sytuacji, kiedy wodogłowie jest objawowe, bądź też utrzymuje się powyżej 2 tygodni i narasta. Aby to ocenić, wykonuje się badania ultrasonograficzne. Z praktycznego punktu widzenia sekwencyjne wykonywanie badań ultrasonograficznych dostosowane indywidualnie i w ocenie indywidualnej pacjenta w częstości ich wykonywania jest kluczowe w przypadku podjęcia właściwej decyzji odnośnie do progresji zmian u dziecka, jak również i ewentualnej interwencji. I w tym badaniu ultrasonograficznym przezciemiączkowym wykonywanym przez ciemiączko przednie w projekcji czołowej na wysokości otworu Monro oceniamy wskaźnik komorowy, który mierzy odległość pomiędzy sierpem mózgu a granicą boczną rogu przedniego komory bocznej mózgu. I taki wskaźnik podzielony na 2 podane w milimetrach daje nam oczekiwaną wartość. Mierzymy również szerokość rogów przednich komór bocznych, który na wysokości wspomnianych wcześniej otworów Monro jest mierzony w najszerszym wymiarze i jest on mierzony po skosie, jest to tak zwany wskaźnik Davisa. Również oceniamy w tej projekcji wskaźnik Evansa. W projekcji strzałkowej z kolei oceniamy m.in. odległość wzgórzowo-potyliczną, która mierzy zewnętrzną granicę wzgórza do zewnętrznej granicy rogu potylicznego komory bocznej mózgu. Mierzy się go dla 2 stron. Z kolei w sytuacji funkcji Dopplera wykorzystujemy pomiar przepływu w tętnicy przedniej mózgu wyrażanym w wskaźniku oporu, który świadczy o przepływie krwi w rozkurczu przez tętnicę przednią mózgu. Możemy go również mierzyć w tętnicach środkowych mózgu prawej i lewej. I ten wskaźnik w warunkach prawidłowych powinien wynosić 0,7. 0,9 mówi o wartości patologicznej bądź wzrost wskaźnika o 30% w porównaniu do badania poprzedniego. I te badania ultrasonograficzne przezciemiączkowe, jak wspomniałam, bo jest to istotne, powinny być wykonywane sekwencyjnie w częstości zależnej od indywidualnych wskazań pacjenta. I takie badania wykonujemy również przed, jak i po interwencji proceduralnej, jaką zdecydowaliśmy się podjąć u takiego pacjenta, a ta zależy od tego, czy mamy do czynienia z wodogłowiem komunikującym, czy niekomunikującym, jak wspomniałam wcześniej. W przypadku wodogłowia komunikującego jedną z
interwencji jest odbarczająca punkcja lędźwiowa, która polega na pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez nakłucie w odcinku lędźwiowym w przestrzeni międzyżebrowej pomiędzy trzecim i czwartym kręgiem lędźwiowym bądź pomiędzy czwartym i piątym kręgiem lędźwiowym płynu mózgowo-rdzeniowego w objętości 10 do 15 ml na kilogram masy ciała pacjenta. Jeśli pacjent wymaga takiej interwencji często, to znaczy częściej niż raz na dobę, bądź codziennie, to można rozważyć u takiego pacjenta wszczepienie zbiornika podskórnego w obrębie układu komorowego mózgowia. Jest to wtedy zbiornik z drenażem do komory bocznej i wówczas nakłuwa się ten zbiornik właśnie w okolicy czaszki bez już tych nakłuć w odcinku lędźwiowym. Jest to tak zwana komora Rickhama. I zarówno oba te wspomniane przeze mnie wcześniej interwencje są jakby postępowaniem pośrednim przed zakwalifikowaniem pacjenta do zastosowania u niego układu drenującego. I taki układ polega na zastawce z jednokierunkowym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego do jam ciała. I mamy różne rodzaje tych zastawek. U noworodków najczęściej stosowana jest zastawka komorowo-otrzewnowa, która odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego do jamy otrzewnej. I taki układ wszczepiony u dziecka nie wymaga żadnych interwencji ze strony neonatologicznej po zabiegu neurochirurgicznym, gdyż on drenuje po prostu ten nadmiar płynu u pacjenta. W przypadku wodogłowia niekomującego z kolei w neonatologii wykonuje się procedurę odbarczania wodogłowia, tym samym zmniejszania ciśnienia śródczaszkowego, aby zapobiec zespołowej ciasnoty śródczaszkowej poprzez nakłuwanie ciemiączka przedniego bądź też w okolicy szwów przednich. To wodogłowie w zależności od strony, która jest bardziej poszerzona i w zależności od narastającego płynu mózgowo-rdzeniowego, co jak wspomniałam oceniamy w badaniu ultrasonograficznym wykonanym przed, jak i po procedurze. W przypadku algorytmu postępowania wykonania badania ultrasonograficznego u noworodków regulują to standardy opieki nad noworodkiem w Polsce Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Otóż u dzieci urodzonych przed 32 tygodniem wieku płodowego takie badanie powinno być wykonane u każdego pacjenta. Jeśli dziecko ma czynniki ryzyka uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, o czym za chwilę, to takie badanie wykonujemy do 3. doby życia według tego standardu, natomiast bez tych czynników to do 7. doby życia. Jednakże z praktycznego punktu widzenia im wcześniej wykonano takie badanie po urodzeniu, w ciągu kilku godzin po urodzeniu, po stabilizacji stanu klinicznego pacjenta po urodzeniu, wnosi dużo więcej informacji na temat startu takiego pacjenta, na temat ewentualnych zmian, jakie się dokonywały prenatalnie bądź okołoporodowo, co pozwala bardziej śledzić ewolucję tych zmian. Jeśli mówimy o skrajnym wcześniaku z zaburzeniami hemodynamicznymi, ma to ogromny wpływ na późniejsze decyzje neonatologiczne i na ocenę warunków występujących w układzie komorowym po urodzeniu i później. W przypadku dzieci urodzonych pomiędzy 32 a 35 tygodniem wieku płodowego takie badanie powinno być wykonane u wcześniaków, które mają czynniki ryzyka uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a u dzieci bardziej dojrzałych powyżej 35 tygodnia wieku płodowego badanie ultrasonograficzne przedciemiączkowe jest rekomendowane u wszystkich pacjentów z ryzyka niedotlenienia i nieprawidłowości w obrębie niedokrwienia układu ośrodkowego nerwowego. Jeśli chodzi o czynniki uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, no to tutaj wymienić należy bardzo małą urodzeniową masą ciała, patologie w obrębie łożyska, infekcje wrodzone, wady wrodzone, zaburzenia w układzie krążenia, w tym przetrwały przewód tętniczy Bottala. Również wymienić należy choroby genetyczne, inne nieprawidłowości z zakresu neurologicznego i tym podobne czynniki. Natomiast kryteria kwalifikujące każdego pacjenta do wykonania badania ultrasonograficznego po urodzeniu jest to transport noworodka, niewydolność oddechowa, są to bezdechy, zaburzenia neurologiczne, cechy dysmorficzne, zaburzenia genetyczne, drgawki metaboliczne, jest to zespół TORCZ, jest to cukrzyca, alkoholizm bądź trombocytopenia u matki, trombofilia, zgon bliźniaka i wszystkiego rodzaju nieprawidłowości, hipotrofia, które mogą powodować zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, obligują neonatologa do wykonania badania ultrasonograficznego po urodzeniu bądź zlecenie tego radiologowi. W związku z powyższym duży nacisk w neonatologii stawia się na prewencję krwawień dokomorowych u wcześniaków.
I takie postępowanie obejmuje sterydoterapię prenatalną, obejmuje on algorytm postępowania na sali porodowej wraz ze wczesną podażą surfaktantu, obejmuje on również respiratoroterapie i prawidłową interwencję, jeśli chodzi o zaburzenia w układzie krążenia, w tym racjonalne podejście do zamykania przetrwałego przewodu tętniczego Bottela. Takie postępowanie obejmuje również transport in utero. Transport in utero polega na transporcie noworodka in utero, czyli wewnątrzmacicznie, czyli w warunkach praktycznych polega to na transporcie ciężarnej do ośrodka wysokospecjalistycznego, oczywiście w sytuacji, kiedy taki transport jest możliwy. Wyklucza to niestety przypadki nagłe i wówczas transport dziecka już odseparowanego od matki do ośrodka wysokospecjalistycznego jest obciążający dla takiego pacjenta, zwłaszcza we wczesnym okresie po urodzeniu i zwiększa ryzyko krwawienia dokomorowego. To wszystko, jeśli chodzi o krwawienia dokomorowe u wcześniaków. Dziękuję bardzo za Wasze subskrypcje i lajki. Zapraszam na kolejny odcinek na kanał Wiedzy z Neonatologii. Do zobaczenia.